4 ćwiczenia siłowe, które polecam wszystkim seniorom. Ćwiczenia są proste, do zrobienia w domu i wymagają minimalnego sprzętu. Najbardziej nam tutaj będzie potrzebna taka długa guma, długa taśma, ewentualnie może być zapętlona albo może mieć 2 wolne końce. Taka krótka, zapętlona guma, aczkolwiek ona akurat nie jest nam aż tak bardzo niezbędna. I na przykład 2 butelki wody albo hantelki, jeśli ktoś takie w domu ma. I to ze sprzętu jest tak naprawdę wszystko. Ćwiczenia są podzielone tak, że 2 ćwiczenia będą angażowały górną część ciała, ponieważ bóle barku zdarzają się bardzo często u osób starszych i też jest problem, żeby w ogóle te ręce unieść, bo po prostu nie ma też siły w tych rękach. A 2 pozostałe ćwiczenia są to ćwiczenia na nogi, ponieważ chcemy, żeby było łatwo wstawać z krzesła, wstawać z toalety, co później jest realnym problemem, czy chociażby wstawać z łóżka. Ale dzięki tym ćwiczeniom będzie również lepiej kucać, na przykład w ogrodzie, chodzić po schodach, chodzić po płaskim i w ten sposób zmniejszamy w dużym stopniu ryzyko upadków, a przez to zmniejszamy ryzyko złamań szyjki kości udowej, pęknięć żeber, urazów barku, kiedy ktoś upada. Zmniejszamy silnymi nogami ryzyko wszelkich upadków i na tym nam bardzo zależy. Ponadto, im jesteśmy starsi, tym zakresy ruchu i rozwinięte mięśnie zmniejszają nam się. Czyli mamy mniejsze mięśnie, mamy słabsze nogi, mamy sztywniejsze nogi i dlatego też jest nam coraz trudniej się poruszać. Pokażę również różne wersje tych ćwiczeń, tak żeby każdy mógł dopasować je do swojego poziomu zaawansowania. Pokażę wersję tradycyjną i ułatwione, ale też i utrudnione. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że każdy jest na różnym poziomie sprawności, ktoś ma różne zakresy ruchomości i biorąc pod uwagę doświadczenie tutaj w gabinecie ze swoimi pacjentami, wiem, że tradycyjne ćwiczenie dla niektórych osób jest po prostu niewykonalne. Dlatego postaram się dopasować i zaproponować różne wersje ćwiczenia, żeby każdy mógł dopasować je pod swoje możliwości. Także zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie możesz znać, ponieważ jest ono bardzo popularne we wielu filmach, ale też i na przykład w szpitalu na jakichś oddziałach rehabilitacji. I co robisz? Kładziesz się na plecy, nogi masz zgięte i nogi rozstaw sobie delikatnie szerzej. Nie kładź ich zbyt wąsko siebie, ale właśnie niech one będą trochę szerzej niż szerokość bioder. I co wtedy robisz? Połóż sobie ręce tutaj i wersja podstawowa jest taka, że unosisz biodra, sekundę, 2 trzymasz w górze i następnie powoli opuszczasz. I to jest wersja podstawowa i od niej proponowałbym zacząć. Jeśli już ona będzie łatwa, czyli że na przykład ktoś zrobi 3 serie, na przykład 15 powtórzeń, bo to jest taki zakres, w którym się chcemy zmieścić, takie 3 serie, 8-15 powtórzeń. Jeśli ta wersja już będzie komfortowa, już będzie łatwa, to wtedy proponuję utrudnić sobie trochę, kładąc ręce na nogi, ponieważ wcześniej ręce tutaj pomagały trochę też w tym odepchnięciu i w utrzymaniu równowagi. A tutaj już tego nie ma, tutaj już pracują same nogi i próbuj wypchnąć biodra jak najwyżej, tak żeby tutaj w biodrach był jak największy wyprost. Unieś, przytrzymaj chwilę i powoli opuść. Dokładnie tak. Unieś, przytrzymaj chwilę i powoli opuść. Zdarza się tak, że podczas tego ćwiczenia niektóre osoby będą doświadczały skurczów ud, tak? Czyli że nagle zacznie łapać duży skurcz uda, to wtedy proponuję mocno tę nogę jak najbardziej z tyłu naciągnąć i po prostu odczekać, aż ten skurcz minie. Oczywiście przerwij ćwiczenie i rozciągnij sobie tutaj trochę ten tył uda, aż po prostu ten skurcz minie. Kiedy ten skurcz już minie, to
Wróć znowu do ćwiczenia. Jeśli znowu się skurcz pojawi, to wtedy już na ten dzień to ćwiczenie zostaw. I wróć do niego po 2 dniach i powinno być tak, że za każdym razem, kiedy będziesz robić to ćwiczenie, to te skurcze będą coraz mniejsze, aż finalnie nie będzie ich w ogóle. W jaki sposób można sobie jeszcze utrudnić to ćwiczenie? Jeśli już nawet ta wersja będzie za łatwa, to możesz jeszcze utrudnić ją sobie w ten sposób, że złączasz nogi tym razem, czyli nogi są złączone ze sobą, unosisz jedną nogę i opierając się na jednej unosisz biodra, opuszczasz i unosisz się tylko na jednej nodze, drugą nogę trzymając w górze. I tak samo. 3 serie, 8 do 15 powtórzeń, najpierw na jedną nogę, a gdy zrobisz, to oczywiście zamieniasz nogę i unosisz się na drugiej. Jak najwyżej, przytrzymaj sekundę, 2 i powoli opuść. Jak najwyżej, przytrzymaj sekundę, 2 i powoli opuść. Możesz zrobić najpierw jedną nogę, a potem drugą, albo możesz zrobić w ten sposób, że unosisz się na jednej, wracasz, w dole zmieniasz nogę, do góry i wracasz. To jest trochę łatwiejsza wersja, ponieważ w międzyczasie każda noga odpoczywa sobie odrobinę, więc jeśli chcesz sobie zacząć robić na jednej nodze, proponowałbym tę wersję. Zmiana do góry, powoli na dół i znowu zmiana. Ale najlepsza i najbardziej efektywna wersja tego ćwiczenia jest taka, że bierzesz właśnie tę krótką gumę, oplatasz ją sobie wokół kolan, tak? Czyli guma jest nad kolanami, nie na dole i nie gdzieś tutaj wyżej na udach, tylko dosłownie nad kolanami od razu. Stopy są znowu delikatnie szerzej niż szerokość bioder i następnie co robisz? Najpierw rozszerzasz kolana najmocniej jak możesz i wtedy unosisz biodra. Powoli opuszczasz i kolana do środka. Kolana na zewnątrz, biodra do góry, biodra na dół, kolana do środka. Na zewnątrz, do góry, na dół, do środka. I jest bardzo ważne, żeby kolana były jak najmocniej rozszerzone, kiedy biodra są w górze. Ponieważ mięsień pośladkowy on pracuje najmocniej, kiedy jest najbliżej wyprostu, czyli teraz. Teraz mięsień pośladkowy pracuje najmocniej. I jest bardzo ważne, żeby jeszcze wtedy zaangażować ten mięsień pośladkowy średni też właśnie w tej pozycji. I tak jak w ćwiczeniach bez gumy angażowało się mięsień pośladkowy wielki, tak dodając gumę, my jeszcze angażujemy większy obszar całego pośladka. I to jest jedno z lepszych ćwiczeń, które można zrobić, ponieważ właśnie ćwiczy nam nie tylko sam mięsień pośladkowy, który bardzo mocno pracuje, ale też i okoliczne mięśnie pośladka. I tę wersję bardzo, bardzo polecam. Można sobie utrudnić kładąc ręce tutaj, szeroko, wysoko, 1-2 sekundy w górze i powolny powrót. I zrób w ten sposób 3 serie od 8 albo nawet od 6 do 15 powtórzeń co drugi dzień. Tych ćwiczeń nie rób absolutnie codziennie, ponieważ są one zbyt ciężkie, to są ćwiczenia siłowe i my chcemy, żebyś po tych ćwiczeniach po prostu odpoczęła. To ćwiczenie to najzwyklejsze przysiady, ale najzwyklejsze przysiady bardzo dobrze wzmocnią nogi, bardzo dobrze wzmocnią biodra i sprawią, że wstawanie z krzesła, z toalety czy z czegokolwiek innego będzie znacznie prostsze. I jak się ustawiasz? Ustaw się ze stopami
na takiej szerokości, która będzie dla Ciebie najwygodniejsza. Nie ustawiaj się z nogami zbyt wąsko, ale też nie ustawiaj się ze stopami zbyt szeroko. Ustaw się mniej więcej tak, stopy nie muszą absolutnie być równolegle, możesz je sobie dać delikatnie na zewnątrz, tak żeby było Ci jak najwygodniej. Każdy z nas ma inną budowę biodra, dlatego też każdy będzie miał trochę inne ustawienie, w jakim będzie mu najwygodniej. I następnie ustaw się na tej szerokości i po prostu zejdź jak najniżej możesz do przysiadu. Jeśli jesteś w stanie zejść bardzo nisko biodrami, to super. I wstań. Zejdź sobie powoli, tak? Zwróć uwagę, żeby kolana mniej więcej one szły tam, gdzie idą stopy, one nie muszą być wypychane na zewnątrz, one nie muszą być ściągane do środka, po prostu idą wzdłuż stóp. A ręce możesz trzymać jak Ci się podoba, możesz się trzymać przed sobą, możesz się trzymać tutaj, możesz się trzymać gdzieś na brzuchu, nie ma to znaczenia. I w górę. Powoli zejdź na dół i w górę. Oczywiście nie każda osoba będzie w stanie zejść tak nisko, ponieważ ktoś może mieć endoprotezę kolana, ktoś może mieć duże zwyrodnienia kolana i wtedy tak niski zakres może w ogóle nie być możliwy. Więc w tym przypadku, żeby sobie ułatwić, to po prostu zejdź do tego poziomu i w górę. Zejdź sobie do tego poziomu, gdzie możesz zejść i w górę. Pamiętaj, że nie musisz schodzić od razu do samego dołu, zejdź do takiego poziomu, do którego możesz zejść i w górę. Czy to będzie tutaj i w górę, to jest też ok. Zwróć uwagę tylko, żeby właśnie schodzić jak najniżej. Jeśli ogranicza Cię na przykład ból kolana albo ból biodra, to wówczas zejdź chwilkę do poziomu chwilkę przed wystąpieniem tego bólu i idź wtedy w górę. Znowu i w górę. Są oczywiście różne wersje przysiadów i też możesz, jeśli nie masz siły wstać z tego ułożenia, to możesz na przykład złapać się w domu czy to parapetu, czy kanapy, czy framugi w drzwiach, czy barierki jakieś od schodów, czy na klatce, gdziekolwiek, tak? Złap się czegoś, złap się barierki dla równowagi i po to, żeby sobie pomóc wstać i wtedy zejdź jak najniżej, może nawet zejdziesz aż tutaj, ale po prostu nie masz siły wstać, to jest też ok. I wtedy idź w górę. Możesz też wykorzystać krzesło, że jeśli nie masz nigdzie miejsca, gdzie możesz się złapać, to wykorzystaj krzesło, usiądź na krześle i wtedy wstań, bardzo wolno się opuszczaj, szybko wstań, bardzo wolno się opuszczaj, szybko wstań i tak dalej, i tak dalej. Do tego również krzesło można świetnie wykorzystać, jeśli masz mało siły i nie masz siły wstać. I zrób na przykład zrób 3 serie, aczkolwiek na początku mogą to być nawet 2 serie, ponieważ jest to ciężkie ćwiczenie. I zrób na przykład 5 powtórzeń również do 15 powtórzeń. Jak zrobisz 15 powtórzeń i na przykład możesz schodzić jak najniżej i masz siłę wstać, to żeby sobie utrudnić, to możesz wziąć sobie na przykład jakiś ciężarek, złapać go tutaj, tak, i po prostu schodzisz z jakimś ciężarkiem, tak? Albo trzymasz tutaj te 2 wspomniane butelki wody, tak? I po prostu schodzisz z nimi tutaj i idziesz w górę. Zwróć uwagę, żeby plecy były w miarę tam wyprostowane, aczkolwiek na tym etapie, na którym my jesteśmy, to czy zejdziesz sobie tak, czy się trochę tutaj pochylisz, to nie ma aż takiego znaczenia. Grunt, żeby zejść biodrami jak najniżej i z tego pułapu wstać. Do tego ćwiczenia będą nam potrzebne wspomniane 2 butelki wody. Mogą to być butelki 1,5 litra, litrowe, jakiekolwiek sobie wymyślisz albo jakie masz w domu. I co robisz? Trzymasz te 2 butelki w rękach i następnie uginasz łokcie, unosisz butelki jak najwyżej, opuszczasz i opuszczasz.
unosisz, tak do wysokości barku mniej więcej, unosisz nad głowę, wracasz i wracasz. Zdaj sobie sprawę, że szczególnie ten zakres ruchu nad głowę może być dla wielu osób nieosiągalny, bo ktoś ma zwyrodnienia barku, ktoś ma jakieś zmiany pourazowe, czy na przykład ma zamrożony bark, to wtedy ten zakres nad głowę może być niemożliwy do zrobienia. Co wtedy zrobić? Wtedy unieś butelki tutaj, unieś butelki jak najwyżej, wróć i na dół. Czyli po prostu zmniejsz zakres ruchu. To nie musi być od razu wyniesienie tutaj, tak? Ale może być to na przykład tutaj. Tak samo, jak czujesz jakiś ostry, kłujący ból w barku, na przykład na tej wysokości, to unieś wody dosłownie dotąd, czyli kawałek przed momentem wystąpienia bólu. Jeśli chodzi o powtórzenia, to tak samo. Zrób 3 serie, na początku możesz zrobić 2 serie, od 8 czy od 6 nawet powtórzeń do 12. Jeśli chodzi o utrudnienie tego ćwiczenia, to możesz też oczywiście kupić sobie hantelki, tak? Najlepsze będą takie regulowane, gdzie możesz na przykład zwiększyć sobie od 2 kg do nawet 10, jeśli masz na to siłę. I po prostu stopniowo sobie zwiększasz. Co jest jeszcze istotne? Jeśli już masz ten zakres ruchu i jesteś w stanie unieść te wody nad głowę, to zwróć uwagę, żeby nie wypychać ich tutaj, tak? Czyli żeby ręce nie były tak pochylone do przodu, tylko spróbuj je sobie cofnąć jak najbardziej tu. Tak żeby ta butelka wody była centralnie nad samym barkiem. Oczywiście, jeśli nie masz takiej możliwości, to unoś je po prostu tutaj. I wtedy wróć i znowu do góry, tyle ile możesz, na dół i na dół. I pamiętaj, jeśli masz jakieś bóle barków, to to ćwiczenie nie powinno Ci tych bóli nasilać. Masz czuć po tym ćwiczeniu zmęczone mięśnie. A które? Najbardziej mięśnie ramienia, które zginają nam łokieć i mięśnie barków tutaj w przedniej części. Ale to ćwiczenie nie ma Ci tego bólu nasilać. A dlaczego wybrałem to akurat ćwiczenie? Ponieważ bardzo dobrze jest mieć silne ramiona, to jest raz, a dwa, to my bardzo rzadko wykonujemy jakieś czynności z rękami nad głową. Najczęściej to jest po prostu 2 razy do roku wymiana zasłoń czy firanek w karniszach. To wtedy faktycznie dużo pracujemy z rękami z rękami u góry, czy na przykład przy myciu okien. I wtedy najczęściej pojawiają się, najczęściej to są panie, gdzie po prostu te barki bardzo mocno bolą, ponieważ ktoś przez 3 dni po prostu mył okna, prał firanki, wieszał, rozwieszał i po prostu było dużo tej pracy z rękami u góry. Dlatego warto jak najbardziej działać nad tym zakresem szybciej, zanim on zaniknie i zanim nie mamy już możliwości uniesienia rąk. Do góry, na dół, na dół. Do góry, ile możesz, na dół i na dół. 2-3 serie od 6 do 12 powtórzeń. To ćwiczenie jest fantastyczne, ponieważ angażuje bardzo mocno barki, wzmacnia odcinek lędźwiowy i plecy, a ponadto jeszcze zwiększa mobilność i rozciąga tylne części ud, czyli te części, które każdy z nas raczej ma gdzieś tam pospinane. Co robisz? Siadasz w siadzie prostym, czyli nogi masz wyprostowane, tak? Nie musisz być od razu pochylona nie wiadomo jak do przodu, usiądź sobie tutaj. Przyczep gumę mniej więcej na jakimś dolnym pułapie, to może być właśnie albo jakaś barierka od schodów, może być noga od szafy czy od kanapy, albo na przykład, jeszcze taki patent, weź gumę, owiń ją wokół na przykład dezodorantu czy małej butelki wody i następnie przytrzaśnij ją we framuzę drzwi na dole albo między drzwiami a podłogą. W ten sposób guma się nie wyślizgnie i masz w miarę stabilną kotwicę, żeby tę gumę przyczepić.
Zwróć uwagę, żeby guma faktycznie była taka troszkę grubsza niż jedna z tych najcięższych i trzymasz ją jedną ręką. I co robisz? Pochylasz się do przodu, pozwalając, żeby guma pociągnęła Cię do przodu, utrzymaj proste kolana i następnie cofasz łokieć. I tutaj na końcu jest taki delikatny skręt jeszcze. Pochylasz się do przodu, poczuj rozciągnięcie w tylnych częściach ud i cofasz. Do przodu daleko i cofasz. Do przodu daleko, odcinek jest tutaj zaokrąglony. My chcemy, żeby tutaj plecy były zaokrąglone i wracasz. Do przodu powoli i wracasz. I tutaj tak naprawdę nie ma wersji, która jest łatwiejsza. Łatwiejsza może być po prostu wersja, że ograniczasz zakres ruchu, czyli jak już tutaj czujesz silne ciągnięcie, to nie musisz iść już dalej, tylko po prostu idziesz dotąd i wtedy cofasz, tak? Badając swój zakres. Jeśli chcesz jeszcze to sobie ułatwić, to możesz albo przysunąć się bliżej miejsca, gdzie jest przyczepiona guma, albo wziąć lżejszą gumę. A jeśli chcesz sobie utrudnić, to po prostu odsuń się, żeby naprężenie gumy było większe, albo weź po prostu cięższą gumę. Tak? Tu szybciej, do przodu odpuść powoli, jak najdalej, poczuj rozciągnięcie tutaj pod pachą, tutaj w plecach, tutaj pod nogami, pod łydkami i wtedy dopiero cofnij. I oczywiście zrób sobie znowu 2-3 serie od 8 do 12 powtórzeń i oczywiście jak zrobisz jedną rękę, przekładasz do drugiej i zrób jeszcze drugą rękę. Jeśli któraś ręka jest słabsza, albo na przykład jeśli któryś bark Cię boli, czy łokieć, czy nadgarstek, to zacznij robić od tej ręki, która jest bardziej bolesna, czy słabsza. Bo wtedy masz więcej energii na samym początku serii, niż jak gdyby ona miała to robić jako druga. I w tył. I gdy idziesz do tyłu, tak, łokieć jest blisko ciała, to nie jest to, tak, tylko my chcemy łokieć blisko ciała. Dlatego tutaj idzie ręka do przodu i łokieć trzymasz blisko ciała, delikatnie się skręcasz i powoli wracasz. Hop. I oczywiście jak zrobisz jedną serię na jedną rękę, to wtedy robisz tę jedną serię na drugą rękę i robimy dokładnie to samo. To jest jedno z moich ulubionych ćwiczeń, jeśli ktoś ma właśnie napięciowe bóle pleców, jeśli ktoś jest mało rozciągnięty tutaj w tylnych częściach ud, to ćwiczenie w gabinecie robię bardzo, bardzo często. I polecam spróbować. Dziękuję za obejrzenie filmu. Upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.